Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś przychodzę do Was z ciekawym modelem statku, który był bratem słynnego Titanica. Przed Wami HMHS Britannic. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Recenzję rozpoczniemy klasycznie od omówienia pudełka. Na froncie przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące modelu. Nazwa zestawu, ilość klocków, skala, a także kolekcja historyczna, w skład w której wchodzi, a w tym przypadku jest to kolekcja Great War związana z Wielką Wojną. Na odwrocie mamy przedstawione niektóre funkcjonalności naszego zestawu, ale również nie zabrakło miejsca na specjalną tabelę techniczną oraz archiwalne zdjęcie. I po zbudowaniu model mierzy 38,5 cm długości, 5 cm szerokości oraz 12 cm wysokości. Warto też nadmienić, że model wykonany jest w skali 1:700, dlatego jest on taki mały i kompaktowy. To sprawia, że idealnie nadaje się do wyeksponowania go m.in. gdzieś na biurku lub na szafce takiej, jaka jest za mną. Jak wszyscy myślimy o Titanicu, to widzimy wielki okręt, który miał potężny czarny kadłub i tą białą nadbudówkę, a tutaj z racji, że jest to okręt szpitalny właśnie z czasów Wielkiej Wojny, mamy tą malaturę zupełnie inną. Za pomocą nadruków odwzorowano zielony pas, czerwone krzyże czerwonego krzyża, ale również są tutaj inne, ciekawsze takie szczególiki, m.in. kotwica znajdująca się na dziobie oraz nazwa okrętu, czyli Britannic. Oczywiście nie zabrakło całej masy okien, które znajdują się w jego górnej nadbudówce. Ciekawym elementem, który jest tutaj nieklockowy, jest lina, która ciągnie się od dziobu do pierwszego masztu i ten sznureczek ciągnie się nad wszystkimi 4 kominami aż do drugiego masztu i jest zakończony właśnie na wysokości rufy okrętu. Jest to fajny taki szczegół, który sprawia, że budowanie tego okrętu to nie jest tylko zabawa klockami, ale wprowadzone są tutaj już takie drobne elementy modelarstwa. Porównując Britannica z Titaniciem, główna różnica to jest przede wszystkim malatura, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na niektóre minimalne szczegóły konstrukcyjne, ale przede wszystkim większą ilość szalup, które znajdują się na wysokości kominów. Tych szalup jest zdecydowanie więcej niż na Titanicu, bo pamiętajmy, że w roku 1916 trwała wojna, ale oprócz tego brytyjska żegluga była nauczona, że lepiej dawać więcej niż mniej szalup, gdyż kiedy mówiliśmy o zdrowiu, to tutaj nie mogło być żadnych niedomówień. Dlatego w tylnej części mamy zdecydowanie więcej szalup i oprócz tego fajnymi szczególikami są żurawie, które są w kolorze brązowym, które służyły do wyciągania tych szalup, które znajdowały się głębiej w kadłubie. Chodzi mi m.in. o 4 szalupy, które znajdują się tutaj na wysokości ostatniego 4. kominu. Wspominałem o brązowych żurawiach do wyciągania szalup, ale warto też wspomnieć o białych żurawiach towarowych, które znajdują się m.in. 2 na dziobie w przedniej części okrętu oraz jest ich cała masa w tej tylnej części. Były to, jak już powiedziałem, żurawie towarowe, które służyły do ładowania większych towarów, takich jak m.in. samochody, tudzież większe zapasy. Wnoszenie tego wszystkiego ręcznie było naprawdę karkołomną pracą, a nawet wielki, luksusowy okręt dla zamożnych pasażerów również potrzebował mieć zapasów, zwłaszcza jeśli ten finalnie został przemianowany na okręt szpitalny. Warto też zwrócić uwagę na bardzo ładnie odwzorowane elementy steru okrętu. Sam ster jest ruchomy, można nim obracać w niewielkim zakresie, ale jednak. I mamy również ruchome śruby. Śruby w kolorze takim złotym, pomarańczowym. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Nawet w takiej skali, w skali 1:700 udało się odwzorować takie szczegóły konstrukcyjne. Do zestawu dołączona została specjalna, taka mała czarna podstawka ekspozycyjna, na której również nie zabrakło kilku ciekawych informacji. Jest oczywiście nazwa okrętu, czyli Britannic oraz jego skala 1:700. Ważnym, takim fajnym elementem jest to, że sam model nie jest bezpośrednio przytwierdzony do czarnej podstawki, tylko zostały tutaj zastosowane takie 2 brązowe dystansowniki, dzięki którym ten okręt na tej podstawce wygląda jeszcze lepiej.
Model Britannica to siostrzany okręt Titanica. Początkowo zaprojektowany jako luksusowy transatlantyk, został w czasie I wojny światowej przekształcony w okręt szpitalny. Choć podczas służby 21 listopada 1916 roku Britannic zatonął po zderzeniu z miną, dzięki sprawnej ewakuacji udało się uratować większość załogi i pasażerów. Model ten oddaje hołd temu legendarnemu okrętowi, który mierzył 269 metrów długości i 29 metrów szerokości, a jego pokład gościł rannych żołnierzy i personel medyczny. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania, skomentowania, no a jeśli wciąż jeszcze tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.